Witam Cię na kanale Movement Lab. Bardzo się cieszę, że dzisiaj ze mną jesteś. Skoro to oglądasz, to prawdopodobnie chcesz zmienić coś w swoim życiu, a ja chciałbym Ci to właśnie troszkę umożliwić. Zaczynamy sobie cykl spotkań. Raz w tygodniu na razie, zobaczymy jak będzie szło. Może będzie troszkę częściej, gdzie stopniowo z tygodnia na tydzień będziemy sobie troszkę progresować, zarówno jeśli chodzi o ilość serii, jak i czas ich trwania. Kilka ćwiczeń, dzięki którym lepiej, mam nadzieję, ułoży się Twój dzień. W naszym dzisiejszym spotkaniu popracuję szczególnie brzuch oraz dolne partie naszego ciała, ale nie zabraknie również kilku ćwiczeń, szczególnie na rozgrzewce, które pomogą nam troszkę rozruszać obręcz barkową oraz prawdopodobnie bardzo spracowany kark od pracy czy też od siedzenia. Tego, co będziesz dzisiaj potrzebować, to przede wszystkim dużo dobrych chęci do pracy, po drugie troszkę wolnego miejsca w pokoju, w salonie, obojętnie gdzie, po trzecie łyczek wody bądź coś innego napoju, którym będziemy się mogli nawodnić i po czwarte trzeba będzie się przygotować na to, że ten nasz dzisiejszy trening będzie trwał około 40-45 minut, także troszkę czasu trzeba sobie zarezerwować. Pierwszy dzisiaj trening zapoznawczy, dużo będę się starał tłumaczyć, opowiadać co będziemy robić. W miarę możliwości, jak będziemy sobie poznawać kolejne ćwiczenia, będzie to troszkę sprawniej przebiegało. Dzisiaj zaczniemy sobie w miarę spokojnie. Oczywiście jeśli któreś ćwiczenie będzie trwało za długo albo jego poziom trudności będzie zbyt wysoki, chociaż starałem się takie dobrać, żeby naprawdę każdy mógł sobie z nimi poradzić. Ale jeśli z jakichś względów dane ćwiczenie jest niemożliwe do wykonania dzisiaj, proszę albo je odpuścić całkowicie, albo skrócić sobie czas jego trwania. Dzisiaj będziemy sobie ćwiczyć w części głównej w 4 seriach. Każda seria będzie nam się składała z 5 ćwiczeń. Ćwiczenia, tak jak mówiłem na wstępie, będą dotyczyły głównie dolnej partii naszego ciała oraz tutaj naszego korpusu, mięśni brzucha przede wszystkim. I w dzisiejszej naszej części głównej, o której sobie jeszcze dalej później porozmawiamy, będziemy mieć ćwiczenia, które trwają 30 sekund, odpoczywać po każdym ćwiczeniu będziemy 15 sekund i po całej serii, czyli po ostatnim 5. ćwiczeniu, będziemy mieć 1 minutkę przerwy. Także chwilka wyciszenia, łyczek wody i zaczynamy. Witam Cię w pierwszej części naszego dzisiejszego treningu. Zaczynamy rozgrzewkę, a rozgrzewkę zaczynamy od krążenia w stawach skokowych. Proponuję powtórzyć po 10 powtórzeń w obie strony, czyli na początku staramy się na zewnątrz, następnie do środka krążyć samym stawem skokowym. Robimy to w ten sposób, jakbyśmy coś chcieli mocno wcisnąć stopą, oderwać piętę i lekko pochylając się, żeby troszkę zwiększyć nacisk, docisnąć jeszcze ten staw skokowy. Jak oczywiście czujemy, że jest troszkę za mocno, możemy bardziej odpuścić, pozycja może być bardziej wyprostowana, tak żebyśmy mieli pewność, że na pewno się rozgrzejemy. Te powtórzenia, które będziemy robić sobie w części rozgrzewkowej, możemy robić według tego, co ja mówię. Możemy również robić w ten sposób, że jeśli ktoś potrzebuje więcej albo mniej tych powtórzeń, proszę śmiało, ja tutaj daję tylko taką moją propozycję. Natomiast w części głównej bardzo bym prosił, żebyśmy przynajmniej na początku trzymali się tego, co ja tutaj chciałbym Państwu zapodać. Jeśli już mamy stawy skokowe rozgrzane, to tak jak mówiłem, potrzebujemy w miarę możliwości jakiegoś miejsca. Myślę, że taki kwadracik 2×2 w zupełności nam wystarczy, szczególnie w planku, gdzie ktoś będzie wysoki i ponad te 2 metry będzie wystawać, no to wiadomo, troszkę więcej trzeba będzie tego miejsca po prostu zarezerwować. Kolejne ćwiczenie, podskakujemy sobie delikatnie, na razie tak jak piłeczka, w miejscu, nie za wysokie te podskoki. Staramy się skakać na samych palcach. Myślę, że tak około 15-20 powtórzeń można wykonać. Jeśli to już mamy, cały czas zostajemy w ruchu. Nogi teraz raz do rozkroku i z powrotem. Też około 15 powtórzeń poproszę. Jeśli to już mamy, to ostatnie ćwiczenie, zanim się zatrzymamy, podskakujemy sobie raz jedna, raz druga nóżka jest z przodu, druga jest z tyłu. Jeśli chodzi o ramiona, mogą one czynnie uczestniczyć w tym, co tutaj się dzieje. Również mogą być lekko tutaj blisko ciała zgięte i na razie sobie po prostu odpoczywać. Tych podskoków też taki przeskok z prawą i z lewą z przodu liczymy sobie jako raz. Około 15 powtórzeń. Jeśli mamy,
zatrzymujemy się chwilkę, możemy złapać sobie chwilkę oddechu. Jeśli już dobrnęliśmy do tej części, łączymy sobie teraz nóżki, ręce układamy na kolanach i leciutko wprawiając w ruch kolana naszymi dłońmi, kręcimy kółeczka, czyli to dłonie jakby kierują nam tym ruchem, cała reszta po prostu ma się temu poddać. Jeśli zakręcimy około 80 powtórzeń na stronę, odkręcamy to samo robiąc w drugą stronę. 5, 6, 7, 8. Super. Jeśli to już mamy, to teraz troszkę miejsca przed nami, proszę sobie zarezerwować. Robimy sobie wypad w przód. Wypad to troszkę taki dalszy wykrok, czyli jeśli pozycja wykroczna będzie mniej więcej taka, oczywiście z kolanem w górze, lekko nad ziemią, to pozycja wypadu to będzie mocne wyjście jedną nogą z przodu, druga prawie że wyprostowana. Więc teraz wypad w przód jedną nogą, jeśli to jest lewa, podpieram się prawą dłonią. Wolną rękę, którą mamy tutaj, wsadzamy łokciem w środek, tak żeby ona się zmieściła między stopą a drugą dłonią. Staramy się w miarę możliwości docisnąć łokciem do ziemi. Jeśli to się uda, doliczmy sobie do 3 do 4 sekund. 3, 4. Następnie wzrok kierujemy za dłonią, dłoń idzie mocno do góry i staramy się jak najbardziej przejść w tamtą stronę. Trzymamy, 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 trzymamy. Jeszcze chwilka, super. Dokładamy sobie teraz tak, że dwie dłonie są po bokach, stopa zostaje w środku i w tej pozycji przez cofnięcie bioder do tyłu, przyciągnięcie czoła do kolana i oderwanie tej stopy, co jest tutaj z przodu, palcami do góry, łapiemy sobie taką pozycję. Trzymamy ją chwilkę, też możemy do 4, do 5 policzyć. Jeśli to się udało, stopa stoi już stabilnie, dwie ręce na biodra, prostujemy się z rękoma na biodrach, unikając przeprostu. Wychodzimy do góry, nogę, którą miałem z tyłu, przyciągam kolanem mocno do klatki piersiowej, do 2, do 3, odpuszczam i całość zaczynamy na drugą stronę. Jeśli po tym krótkim instruktażu już wiemy, o co chodzi, to możemy w moim tempie, tak jak ja teraz, dokończyć to ćwiczenie na drugą stronę i jeszcze raz na tą pierwszą, jeszcze raz na tą drugą. Więc teraz już troszkę w szybszym tempie. Wypad, chwilkę trzymam, wkładamy łokieć w środek, 2, 3, 4, wzrok za dłonią do góry, 2, 3, 4, podpieramy się po bokach, stopa napięte, czoło do kolana, trzymamy, 3, 4, stoimy już stabilnie, ręce na biodrach, prostuję się do góry, podnoszę do góry, ciało, raz, 2, 3, puszczam i lecimy jeszcze po razie na stronę, łokieć do środka, 3, wzrok za dłonią, tak, stopa do góry, kolano do czoła, dobrze, ręce na biodrach, góra, idziemy do góry, podciągamy kolanko, puszczam, super i na drugą stronę ostatni raz, trzymam chwilkę pozycję, dokładam łokieć, wzrok za dłonią kieruję, stopa między dwoma dłońmi, ręce na biodrach, pionizuję się, podciągam kolano do góry, puszczam, mamy to. Idąc dalej, przypomnimy sobie troszkę może ze szkoły, z lekcji WF-u, pewne ćwiczenie. Dwa chyba najpopularniejsze skipy, skip A i skip C. Zaczniemy od tego pierwszego, ale będzie on połączony od razu z klaśnięciem pod kolanem. Więc skip A to będzie ten, gdzie wysoko podnosimy kolana do góry, ale jednocześnie chcemy tam poklaskać pod nimi. Więc teraz powtórzymy sobie 2 razy po 10 powtórzeń z bardzo króciutką przerwą. Wysokie podnoszenie kolan, klaskanie pod kolanami. Uwaga, zaczynamy. Ok, nie było wielu tych powtórzeń. Chwilkę odpoczywamy. Jak jesteśmy gotowi, ruszamy jeszcze raz.
Super, mamy to już zrobione. Drugi skip, czyli skip C. Dłonie układamy sobie na pośladkach i teraz będziemy mocno uginać nogi tak, żeby dotknąć piętą do dłoni. Uwaga, też 2 razy po 10. Start. Ok, chwilka przerwy, żeby sobie rozluźnić nóżki w międzyczasie. Dobrze, jeszcze raz, uwaga, start. Super. Jeśli mamy to zrobione, układamy się teraz w pozycji lekkiego rozkroku. W tej pozycji, w której jesteśmy, staramy się zejść troszkę w dół do pozycji takiego głębokiego przysiadu. W tej pozycji chwilkę sobie siedzę, staram się łokciami troszkę kolana rozszerzyć na zewnątrz, chwilkę siedzę i wstaję do góry. Jeśli chodzi o oddychanie, schodzę sobie w dół spokojnie, możemy z wdechem. Tutaj spokojnie oddycham, 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 oddycham. Idę do góry z wydechem, z lekkim napięciem mięśni brzucha i dopięciem pośladków. Powtarzamy jeszcze 3 razy. Super. Jeszcze 2. Schodzę w dół. Głęboki przysiad. Jeśli masz problem z przysiąściem tak głęboko, możemy podstawić sobie coś pod kostki. Nie musi być to wysokie, raptem parę centymetrów, a naprawdę będzie dużo prościej. Możemy również ustawić sobie stopy w taką pozycję literki V. Też dużo łatwiej będzie nam tą pozycję trzymać. Ostatni raz. Schodzę w dół. Rozpycham, rozpycham, rozpycham. I wstaję do góry. Super. Lekki rozkrok z nami zostaje. Ręce układamy na biodrach. Pokrążymy sobie teraz troszkę bioderkami, zaczynając od nie za dużego zakresu ruchu w jedną stronę, z każdym ruchem pogłębiając i powiększając troszkę ten nasz zakres. Myślę, że około 8-10 na stronę będzie odpowiednie. Dobrze, i jeśli mamy to znowu od takich malutkich kółeczek zaczynamy na drugą stronę. I stopniowo zwiększamy, zwiększamy. Jak już mamy ten nasz limit największych krążeń z przodu i z tyłu, chwilkę tak pokrążyć. Ok, świetnie. Następna sprawa, jaką się zajmiemy, to troszkę góry naszego ciała. Ręce układamy sobie teraz w ten sposób, że paluszki dotykają nam za barki. Zaczynamy sobie krążenia w przód. Takich krążeń też możemy sobie zrobić około 10. Jeśli mamy, na przemian stronnie, dłonie na barkach, krążymy sobie w tył. Też 10 powtórzeń na jedną i na drugą rękę. Świetnie. Jeśli to mamy, porobimy sobie troszkę odmachów. Jedna ręka w górze, jedna w dole, odmachy pionowe. Za każdym razem, jak prowadzimy ramię do góry, możemy spróbować bardziej przeciągnąć je za linię głowy. Z każdym ruchem powinno być to coraz prostsze. Też koło 10 poproszę na stronę. Świetnie. Pobudzimy troszkę teraz nasz mózg, troszkę koordynacyjnie będzie. Próbujemy na początku jedną ręką krążyć w przód i po kilku powtórzeniach dorzucić krążenia drugą w tył. Jeśli to na razie sprawia duży problem, spróbuj od jednej ręki. Jeśli jedna już będzie krążyć w przód bądź też w tył, spróbuj pomalutku rzucić tą drugą w przeciwną stronę. Jeśli parę razy tak pokręciliśmy, około 10 na stronę, robimy sobie zmianę. Druga ręka w przód, druga ręka w tył. Również 10 powtórzeń łącznie na jedną i na drugą stronę. Super. Jeśli mamy to zrobione, ustawiamy się w lekkim rozkroku. Ręce mamy ugięte z przodu na wysokości piersi. Robimy sobie skręt tułowia. Za trzecim razem wzrok kieruję za dłonią i otwieram klatkę piersiową. Raz do lewej, raz do prawej strony. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Myślę, że około 5-6 powtórzeń na stronę w zupełności nam wystarczy. Więc jeśli już tyle mamy, to się po prostu zatrzymujemy. 3.
I ostatnie 2 ćwiczonka. Przejdziemy sobie teraz do naszych stawów nadgarstkowych. Troszkę bym chciał, żebyśmy sobie nimi pokrążyli. Czy ramiona ugięte, czy wyprostowane w dole, bez znaczenia. Ręce nie muszą być w piąstkę, ale myślę, że tak łatwiej będzie to skoordynować. Staramy się na początku do siebie pokręcić troszkę, tak jak kręciliśmy stawami skokowymi. Parę razy, myślę, że też około 10 wystarczy. Odkręcamy w tą drugą stronę. Jeszcze chwilkę. Świetnie. Jeśli to mamy, jedną dłoń mamy wyprostowaną z przodu, drugą od dołu kładę na paluszkach. Delikatnie tylko tutaj przedramię dość mocno może ciągnąć, szczególnie jeśli nie mamy przyzwyczajonych do tego naszych ramion, ale na spokojnie. Myślę, że z każdym treningiem będzie coraz lepiej, czyli od boku wygląda to w ten sposób. Chwilkę przytrzymać. Tutaj nie mam złotej rady, ile to ma trwać. Staramy się tak, żeby nasze przedramię troszkę poczuło, że się rozciąga. Dzisiaj nie za wiele ono będzie pracować, ale dobrze też się troszkę rozruszać. Chciałbym, żeby ten trening, poza tym, że się troszkę spocimy, zmęczymy i pewnie spalimy kalorii, również spełniał znamiona takiego po prostu zdrowotnego rozruszania się. I ostatnie ćwiczenie na rozgrzewce to krążenia szyją. Szyja na pewno może być mocno pospinana, dlatego delikatnie się z nią obchodzimy. Zaczynamy tak jak krążenia bioder, od takiego nie za dużego zakresu i jak czujemy, że możemy więcej, to staramy się to po prostu zwiększać. Dobrze, jeśli już mamy górę-dół, obracamy teraz głowę na boki, tak jak ktoś by nas wołał, a my nie chcielibyśmy się skręcić w bok resztą ciała, tylko chcieli zobaczyć, co się dzieje przez skręt naszej głowy. Tu też myślę, że około 10 w każdą stronę na pewno nam się troszkę rozluźni ta część naszego ciała. I ostatnia rzecz, delikatnie staramy się dotknąć uchem do barku. Na razie w taki sposób, że za każdym razem, kiedy dochodzę do jednej strony, od razu odbijam do drugiej. Nie spieszę się, robię to pomału, za każdym razem zwiększając troszkę zakres, w jakim pracuję. Jeśli już troszkę się do tego przyzwyczaiłem, to teraz wybieram jedną stronę, staram się, żeby ucho dotknęło do barku w takiej pozycji już statycznej, troszkę dociskając. Jeśli już się uda, albo prawie się udało, to staramy się bark od tej strony, do którego mieliśmy dotknąć, opuszczać w dół. Zwiększymy wtedy znacznie tutaj rozciągnięcie naszej szyi. Powinno na początku być trochę mniej przyjemnie, ale później już dużo lepiej będzie. Tak jak u mnie teraz. Idziemy na drugą stronę, staramy się uchem dotknąć do barku. Chwilkę czasu sobie trzymam, opuszczam bark w dół. Chwila. Tam do 5, do 6 sobie doliczyć. Super. Jesteśmy gotowi. Łyczek wody i zaraz zaczynamy. Skoro już wzięliśmy ten łyczek wody, to bardzo proszę się przygotować, zarezerwować sobie parę minut takiej naprawdę ciągłej pracy z krótkimi przerwami w trakcie i jedną dłuższą po zakończonej serii. Tak jak wspominałem na początku, czekają nas 4 serie po 30 sekund pracy w każdym ćwiczeniu. Ćwiczeń mamy 5, po każdym ćwiczeniu odpoczywamy 15 sekund i po puli 5 ćwiczeń mamy minutkę przerwy na napicie się wody, na zmianę troszkę pozycji, w której ćwiczymy. Parę uwag zanim zaczniemy. Czas i wszystkie inne rzeczy takie związane z organizacją tej części głównej mierzę ja, więc Państwo nie muszą się niczym martwić. Natomiast to, co warto robić samemu, to tak jak już wspomniałem wcześniej, zmieniać troszkę szybciej pozycję. Jeśli kończymy coś w pozycji wysokiej, wysoka, czyli na przykład jak ja teraz stoję i zaraz mamy ćwiczyć w pozycji niskiej, proponuję troszkę wcześniej się ułożyć w tej niskiej, żeby później nie było gonienia i złego ustawienia, bo na szybko musiałam, bo zaraz już czas zaczął nam lecieć. Łyczek wody, koncentracja i zaczynamy. Za 3, 2, 1, start! Pierwsze mamy pajacyki. Mogą być one wykonywane zarówno w tym wariancie klasycznym, czyli ręce po prostu będziemy przenosić bokiem, jak i dla tych, którzy chcą troszkę bardziej sobie zmodyfikować to proste zadanie, możemy przenosić ramiona dołem. Nie ma to dzisiaj dla nas większego znaczenia. Pozwólcie, że ja zostanę przy wariancie klasycznym. Pięty do góry, na samych palcach skaczemy. Ok, chwilka przerwy.
Następne ćwiczonko. Kładziemy się na plecach. Pięty blisko pośladków, ręce szeroko dla stabilizacji. Będziemy wypychać biodra do góry. Najpierw z dwóch nóg, później lewa, następnie prawa. Wypycham biodra do góry, mocno spinam pośladki, opuszczam w dół. Wypycham z jednej nóżki, opuszczam w dół. Wypycham z drugiej, opuszczam w dół. 2 sekundy, 3 w górze, zostać z napiętymi pośladkami. Mięśnie dwugłowe uda również będą wtedy mocno napięte. Przytrzymać, opuścić i zacząć całość od nowa. Wypycham biodra do góry, to wypuszczam powietrze. Ok. Następne ćwiczonko to plank, czyli deseczka na łokciach, na przedramionach, pupa mocno naprężona, uda spięte, brzuch też mocno napięty. Układam się w pozycji, pośladki spięte, brzuch spięty, uda spięte. Od góry patrząc, linia głowy, kręgosłupa i pośladków jest równa i w tej pozycji chwilkę trzymam. Mam nadzieję, że ja mam równą, nie widzę siebie, powinna być równa. Trzymamy, myślimy o czymś przyjemnym. Podobno w desce czas leci nieubłaganie wolno, więc można coś sobie posłuchać w trakcie. Dobra. Odpoczywam troszkę. Następne ćwiczonko to spięcia brzucha po skosie. Kładę się na plecach. Po skosie jedna noga uniesiona w górze, ugięta i ręka zaczepiona za głowę. Bez ruszania kolana spinam brzuch w ten sposób, żeby dotknąć łokciem do kolana. Liczę do 2, do 3. Mocne napięcie brzuszka i wracam z powrotem. Kolana nie ruszam, pracuję samą górą, właściwie środkiem naszego ciała. Podczas spięcia możemy uznać, że jest ono zaliczone, kiedy łopatki oderwą nam się od ziemi. W pierwszej serii pracujemy tylko na jedną stronę, w drugiej będziemy pracować na drugą. Świetnie. I ostatnie ćwiczenie w tej serii będzie to pulsowanie w półprzysiadzie. Jak zakręcę pełne kółeczko, bo podczas podskoku o 90 stopni się obracam, zmieniam stronę. Pozycja, raz, 2, 3, 4, wyskok, hop, raz, 2, 3, 4, wyskok, hop, raz, 2, 3, 4, wyskok, hop, raz, 2, 3, 4, wyskok. Mam pełne kółeczko, zawracam w drugą stronę, hop, żeby się nie zakręciło w głowie. Hop, raz, 2, 3, 4, hop, raz, 2, 3 i 4. Świetnie. Mamy minutkę przerwy. To czas dla Was pochodzić, odpocząć troszkę. Szczególnie nasze nogi dostały w kość, więc troszkę możemy je sobie rozluźnić. Czyli po prostu wypuszczam. Czuję, jak to moje mięsko dookoła kości lata. Prawa, lewa strona. Łyczek wody, ustabilizowanie oddechu. I zaraz zaczynamy od nowa. Przypominam, pierwsze były pajacyki. Pierwsza seria za nami. Zostały jeszcze 3. Mam nadzieję, że dobrze się trzymacie. Tak jak ja, więc nie powinno być problemu. Pamiętajcie, jeśli ćwiczenia na którymś etapie będą za ciężkie, będą trwały za długo, albo ich poziom trudności przez jakąś kontuzję, czy przez Waszą sprawność, obojętnie przez co, będzie niemożliwy do spełnienia, zmniejszyć limit, zrobić krócej, poczekać ze mną do tej przerwy i zacząć od nowa. Uwaga! Zaczynamy. Tak jak mówiłem, ja zostaję przy klasycznych pajacykach, ale śmiało możemy sobie robić ten drugi wariant. Dla tych, co już zapomnieli, przypominam, to były 2 ręce kierowane od dołu do linii wzroku mniej więcej. Podskakuję na samych paluszkach, pięty mam oderwane od ziemi. Ok, co było następne? Kładziemy się na pleckach, pięty blisko pośladków, ręce do boku, wypycham biodra do góry, mocno spinam pośladki. Raz, 2, opuszczam. Raz, 2, opuszczam. 2, opuszczam. Wydech robimy, kiedy wypychamy biodra do góry. Wdech, kiedy opuszczamy.
Podczas wydechu jest nam dużo łatwiej napiąć mięśnie, na których nam zależy. Dobra. Musiałem dokończyć na drugą nogę, żeby nie być krzywym. Następne ćwiczonko, deseczka. Mam nadzieję, że pamiętacie główne założenia. Napięte pośladki, brzuch, uda. Jedna linia głowy z kręgosłupem i z tyłem naszego ciała. Czyli ogólnie tak między łopatkami, kość potyliczna i kość ogonowa. I trzymamy, myślimy o czymś przyjemnym. Oddychamy spokojnie. Dobra. Następne ćwiczenie. Kładziemy się na pleckach. Mam nadzieję, że pamiętacie stronę, która ćwiczyła w pierwszej serii. Teraz ćwiczy ta druga. Nóżka do góry. Zaczepiona po skosie. Ręka z łokciem. Raz, dwa. Wracam. Raz, dwa. Wracam. Jeśli się nie uda dojść do końca, spróbujmy chociaż dotąd, dobrze? Ale przypominam, żeby można było zaliczyć po powtórzenie. Mamy oderwać łopatki od ziemi. Super! Jeśli to mamy, ostatnia rzecz. Pulsowanie w półprzysiadzie. Możemy zacząć od drugiej strony. Pulsowanie z wyskokiem. Uwaga. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, hop. Oczywiście ilość tego pulsowania możemy zmieniać w zależności od tego, na czym nam bardziej zależy. Jak chcemy troszkę bardziej sobie poskakać, śmiało tych pulsowań może być więcej, albo tyle co u mnie. Jeśli chcemy troszkę bardziej podpompować pośladki, to troszkę więcej tego pulsowania należałoby zrobić. Pośladki uda oczywiście. Ok, odpoczywamy. Jesteśmy w połowie naszej dzisiejszej podróży. Mamy już rozgrzewkę zrobioną. Mam nadzieję, że dobrze się przygotowaliśmy na to, co nas czekało w tej części głównej. Po 2 seriach prawdopodobnie już troszkę nasze tętno jest wyższe niż z początku. To dobrze. Zawsze to lepiej niż jak mielibyśmy siedzieć sobie na kanapie. Dla tych, co oglądają, dziękuję, że wybrali akurat mnie i mam nadzieję, że będę w stanie pomóc. Jeszcze raz przypomnę, nie będą to stricte treningi typu spal jak najwięcej albo zbuduj formę jednym treningiem, no bo jest to niestety niemożliwe, ale postaram się cyklem tych spotkań pomóc zarówno paniom, jak i panom, żeby po prostu poczuć się troszkę lepiej w swoim ciele, bez konieczności wychodzenia z domu, jak to cudownie brzmi. Dobrze, zaczynamy. 3. seria. Start. Pajacyki. Jeśli tempo, w którym ćwiczymy, wydaje się nam zbyt lekkie, to możemy śmiało troszkę zwiększyć intensywność tam, gdzie się da. Czyli na przykład przy pajacykach. No bo w desce szybciej czasu nie da się przyspieszyć, chyba że podkręcimy nasz stoper albo przyspieszymy mój film na 1,25. Dobra, kładziemy się na pleckach, pięty blisko pośladków, ręce szeroko rozstawione. No i czekamy na ten magiczny sygnał. Lecimy. Dwie nogi, lewa, prawa. Super. Nie widzę Cię, ale świetnie Ci idzie. Pamiętaj o oddychaniu. Ważna rzecz, nie tylko żeby angażować to, co trzeba, ale również po to, żeby po prostu się nie spompować za bardzo tam, gdzie nie ma takiej potrzeby. Ok. Następny mamy plank. Mam nadzieję, że już nie muszę przypominać co i jak. Przygotowanie.
Dobra, i lecimy. Często podczas planku na przykład głowę ktoś ma w ten sposób. No jest jakby to nie wpływa aż tak bardzo na wykonanie tego ćwiczenia, ale niepotrzebnie obciąża kark. Więc lepiej by było po prostu trzymać ją równo z całą resztą. Może być tak, że podczas deski będziesz się trząść jak galareta, ale to nie znaczy, że po prostu nie masz siły, tylko czasem może być to, że twój układ nerwowy nie za bardzo ogarnia, co się dzieje w takiej pozycji, w takim napięciu mięśniowym, więc nie martw się tym, powinno przejść z czasem. Kładziemy się na plecach, wracamy do strony, która działała na samym początku. Łopatki oderwane. No akurat tego ćwiczenia nie damy rady też zbytnio przyspieszyć, bo zależy nam na tym, żeby troszkę w tym napięciu pozostać. Co najwyżej mogę szybciej wracać, ale myślę, że lepiej to zrobić jednostajnie. Przyzwyczaić ciało, kiedy ma nastąpić odpuszczenie, a kiedy spięcie. Ostatnie ćwiczonko, pulsowanie. Spróbujmy sobie teraz dla tych, co cały czas trzymali 5, zrobić 3 i wyskok. Będzie tego trochę więcej zabawy. Raz, 2, 3, hop. Raz, 2, 3, hop. Raz, 2, 3, hop. Raz, 2, 3, hop. Raz, 2, 3. Zawracamy. Raz, 2, 3, hop. Raz, 2, 3, hop. Raz, 2, 3, hop. Raz, 2, 3. Wracam. No i wrócę na początek. Świetnie. Ostatnia seria nam została. Po niej już tylko krótkie rozciąganie. Rozciągniemy to, co dzisiaj najbardziej pracowało. Więc skoro nie robiliśmy pompek, nie robiliśmy podciągania, nie robiliśmy innych rzeczy na górę ciała, nie ma sensu ich rozciągać dzisiaj. Więc skupimy się w głównej mierze na brzuszku, na jego środku, na skosach, na nogach, na udach, podudziach i łydkach. I tyle będzie z dzisiaj. Mam nadzieję, że damy radę dotrwać wspólnie do końca. Została ostatnia seria. Dla tych, którzy trochę się już nudzą, bo ćwiczenia są trochę za proste, za mała intensywność jest, obiecuję, że za parę ładnych tygodni, jeśli utrzymamy jeden raz w tygodniu naszych spotkań, będzie już dużo ciężej. Nie wiem, czy ja dam radę, więc proszę trzymać kciuki. Zaczynamy od pajacyków. Superancko. Jeszcze chwila. Ostatnie sekundy. Super, świetnie. Kładziemy się na pleckach, pięty blisko pośladków, ręce szeroko, no i wiadomo, co nas zaraz czeka. Ok. Jeśli chcecie modyfikować troszkę te ćwiczenia, chociażby to, co robimy teraz, możemy śmiało sobie pójść jakimś takim układem. 3 razy wypycham ciało z lewej nogi, 3 razy z prawej, 3 obunóż. Odejdzie wtedy jakiś tam stres związany z tym, że czy zdążę zamienić nogę, czy wpadnę w rytm z powrotem. Bez problemu można to w ten sposób modyfikować. Ok. Następne ćwiczonko, deseczka. Już na 4. serię naprawdę nie mam uwag i podpowiedzi do Was. Wszystko świetnie wiecie. Zaczynamy. Można sobie tutaj książkę, prawda, przerzucać. Nie ma sprawy. 30 sekund, jak ktoś dobrze czyta, myślę, że strona poleci, jak dużym drukiem jest. Także nie ma co marnować czasu, pamiętajcie.
Dobra. I ta druga strona, żeby równo było na każdą z nich. Do góry kolanko, kąt prosty, rączka zaczepiona i ruszamy. Przy spięciu wydech i wracamy z wdechem. Już niedużo. Dobra. No i uwaga, ostatnie ćwiczonko zostało. Pulsowanie. I teraz zróbmy tą wersję dla tych, co bardziej lubią schodzić w dół i do góry. Zróbmy teraz na 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Odkręcam w połowie, żeby zdążyć. 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bardzo dziękuję. Część główna została właśnie zakończona. Proszę chwilkę odpocząć, rozluźnić nogi, napić się. Zapraszam na część końcową. No i jesteśmy w części końcowej, czyli teraz mamy rozciąganie. Podczas tego rozciągania, tak jak już wspominałem, rozciągniemy sobie to, co dzisiaj najbardziej nam pracowało. Zaczynając od tego, co uczestniczy w każdych takich podskokach, wyskokach i tak dalej, czyli od naszych łydek. I jedno ćwiczenie dzisiaj ode mnie na łydki, które proponuję, żebyśmy troszkę je rozciągnęli i przygotowali do następnej pracy w następnym tygodniu. Układamy sobie dwie ręce na ścianie, sprzęt wymagany, ściana domowa bądź też inna. Opieramy sobie dwie ręce, jedną nogę dajemy z przodu, ona jest ugięta, druga noga jest wyprostowana, zablokowana w kolanie w ten sposób, żeby pięta przylegała nam do ziemi. Teraz jak jestem w tej pozycji, dla niektórych już może być ciągnięcie, jeśli chodzi o ten obszar łydki. Natomiast jeśli on jeszcze nie występuje, wyobrażamy sobie, że tą ścianę chcemy mocno przepchać do przodu, więc takim ruchem, jakbyśmy chcieli ją mocno odpychać, mocniej i na całej jeszcze bardziej stopie ustawiam się z tyłu i teraz już na pewno tą łydkę poczujemy. Trzymamy sobie, w zależności od szkoły, w zależności od tego, jakie kto ma przekonania. Ja proponuję trzymać około 30 sekund. Tyle sobie utrzymamy. Nie będzie już teraz zegara, więc tak mniej więcej możemy to zrobić, bądź też równo ze mną. Ja myślę, że mam całkiem dobre wyczucie czasowe, więc jeszcze chwilkę. 3, 2, 1. Rozluźnić troszkę, zamienić nogi. Dokładnie to samo. Najpierw samo wystawienie i ustawienie w tym momencie, w jakim jesteśmy. Jeśli troszkę nie działa, nie czujemy tej łydki, albo odstawić nogę troszkę bardziej, albo z tej pozycji, w której jesteśmy, zacząć przepychać tą ścianę mocno w przód i wtedy na pewno poczujemy to, co chcemy. Też do 30 sekund proszę podtrzymać. Jeszcze. 5, 4, 3, 2, 1. OK. Jeśli mamy to skończone, a czujemy, że nasze łydki jeszcze troszkę powinny się ponaciągać, śmiało możemy powtórzyć jeszcze raz to samo. Jeśli już mamy tego dość, idziemy sobie dalej w następne ćwiczenie. Znowu ściana, nasz przyjaciel na koniec zajęć. Robimy sobie pozycję klęku jednonóż. Nogę, którą mamy bliżej do ściany, staramy się mocno przysunąć. Paluszki dać do góry, tak żeby w miarę łagodnie i wygodnie ułożyć się na ścianie. Ręce do boku dla stabilizacji i trzymamy sobie troszkę tą pozycję. W tym momencie rozciągamy sobie nasz mięsień czworogłowy uda, który też dzisiaj w paru przypadkach, chociażby podczas tego pulsowania, podczas deski, podczas rozgrzewki, oczywiście nam pracował. Więc trzymamy tą pozycję, jak już będzie w miarę dobrze. Ręce możemy sobie oprzeć na kolanie, ręce możemy sobie dać na biodra, bez znaczenia, mogą być luźniutko tutaj, po prostu trzymać pozycję. Jeśli ciężko będzie złapać równowagę,
to prawdopodobnie przez to, że stopa jest równo na linii tego kolana, które mamy przy ścianie i wtedy jesteśmy bardzo chwiejni, więc śmiało możemy sobie tą nogę odstawić bardziej do boku, a jak nawet to nie pomaga, no to przypominam o tym, że jeszcze mamy ręce, które też świetnie nam pomogą tą pozycję utrzymać. Jeśli już minęło 30 sekund, robimy zmiankę na drugą stronę. Jak najbliżej staramy się podprowadzić kolano i później całą resztę dostosować do tego, jak już nam się udało ustawić. Im bardziej moje plecy są zbliżone do ściany, tym bardziej czujemy, że to udo nam się rozciąga. Więc taka idealna poza to przyklejenie się po prostu do ściany. Tylko uwaga tutaj na przegięcia w odcinku lędźwiowym, więc proponuję to robić stopniowo. Jak jesteśmy równo, zaczynając od bioder, od takiego napięcia brzuszka, zacząć się zbliżać do ściany. Jak już dalej nie możemy, to po prostu troszkę podtrzymać. Trzymamy, 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 trzymamy. Też myślę, że już około 30 sekund minęło, więc z tym też już koniec. Następne ćwiczonko, jakie sobie zrobimy, to spróbujemy sobie troszkę nasze mięśnie dwugłowe, czyli po prostu tył tego naszego uda też rozruszać po naszej dzisiejszej pracy. Najklasyczniejsza rzecz na dzisiaj, czyli siadamy sobie po prostu w siadzie prostym, rozkrocznym, wybieramy jedną nóżkę, na przykład tą, staramy się, jeśli to jest lewa, lewą ręką sięgnąć za paluszki, może inaczej, najpierw dotknąć paznokcie w paznokcie, taki minimum nasz. Jeśli jest gorzej, no to oczywiście po tej naszej kończynie jak najdalej staramy się tam zajść. Jeśli nam się uda, zaczepiamy gdzieś mocno paluszki. Jeśli już dalej palcami nie jesteśmy w stanie iść, możemy drugą, tą wolną rękę wsadzić sobie tutaj pod zgięcie kolanowe, troszkę może niżej jego i zacząć przyciągać całe nasze ciało, jakbyśmy chcieli dotknąć czołem do kolana. Przytrzymać też 30 sekund, razem z tym moim tłumaczeniem chyba było. Puszczamy, druga nóżka tak samo, to jest prawa, więc łapię prawą, chwilkę trzymamy, lewą wkładamy sobie pod zgięcie kolanowe, chwilkę trzymam i zaczynam całość przyciągać, czoło do kolana i chwilkę tą pozycję sobie trzymamy. Trzymamy, trzymamy, tu możemy sobie włączyć stoper, albo możemy też posłuchać tego, co mówię, jeśli lecę na jakimś wielkim ekranie, śmiało możemy to podtrzymać. Trzymamy, trzymamy, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Ostatnie dwa ćwiczenia i uciekamy do domu, chociaż w nim jesteśmy, więc myślę, że daleko nie będziemy mieć. Kładziemy się na pleckach, jedną nogę mamy podniesioną do góry, drugą zakładamy za kolano tej pierwszej, czyli robimy sobie taką agrafkę powiedzmy. I teraz w tej pozycji jedną rączkę wkładam w to okienko, które mi się tu zrobiło, drugą od boku staram się złapać, możemy zrobić koszyczek, możemy nałożyć jedną na drugą pod zgięciem kolanowym i w tej pozycji całą tą konstrukcję, którą mam tutaj, staram się przyciągnąć mocno do góry, jednocześnie starając się unieść czoło też do góry. I tą pozycję sobie trzymamy. Fajne ćwiczenie na rozciągnięcie pośladka. Powinniśmy czuć oczywiście tą stronę, która będzie rozciągana, czyli ta, która noga jest założona tu od góry za kolano. W moim przypadku jest to prawa. Też proponuję 30 sekund sobie podtrzymać. Mam nadzieję, że szyja i kark nie za bardzo nam się napną przy tym ćwiczeniu, a jeśli nawet, to 30 sekund nie powinno być to dla nich aż tak wiele. Jeśli czas upłynął, możemy troszkę odpocząć, jeśli chodzi o naszą szyję. Zakładam z drugiej strony, robię dokładnie to samo. Jedna ręka od środka, druga od boku i całość przyciągam mocno do siebie. Trzymam pozycję. Teraz rozciąganą nogą, rozciąganym pośladkiem jest lewa noga i też 30 sekund sobie trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. I ostatnie ćwiczenie, które robimy, no to tak potocznie zwana syrenka, czyli podpieramy się rączkami, wbijamy biodra w materac. W tej pozycji, jak jesteśmy, jak do tej pory czujemy ciągnięcie tutaj całego naszego brzucha od przodu
to super. Jeśli niezbyt, albo chcemy, żeby troszkę to ciągnięcie było większe, unosimy głowę do góry, tak jakbyśmy się chcieli obejrzeć za siebie, tam zobaczyć nasze nogi, ale oglądając się do góry. Trzymamy tą pozycję, tu może być czasem niewygodnie, szczególnie mówić, więc możemy sobie opuścić chwilę tą głowę, jak tam za bardzo nam się szyja napina i wrócić z powrotem do tej samej pozycji. Jak chwilkę podtrzymam tą stronę, też proponuję około 30 sekund. W ramach takiej rekompensaty zgięcia naszego ciała w drugą stronę staramy się zrobić ukłon japoński, czyli przechodzimy sobie piętami na pośladki. Mocno rączki wyciągam do przodu. To ćwiczenie świetnie nam się przyda na naszym następnym spotkaniu, ale dzisiaj w ramach właśnie takiej kontry do tego przed chwilą wygięcia kręgosłupa w tą stronę taką, nazwijmy to, w dół, to teraz go wyginajmy po prostu do góry. Pracowały też skosy naszego mięśnia, naszych mięśni brzucha, więc w tej pozycji proponuję dołożyć jedną nóżkę ugiętą do boku i skręt głowy lekko w kierunku nogi do góry, staram się patrzeć. Głęboko oddycham, więc czuję lewą stronę, tą przeciwną do stron, które właśnie mam tutaj wystawione. Dobrze, jak mamy, zmieniamy na drugą stronę. Głęboko oddychamy. Jeszcze raz do tego ukłonu, żeby się naprostowało wszystko. No i super. Bardzo dziękuję za trening. Mam nadzieję, że będzie to świetny bodziec do rozpoczęcia pięknego weekendu. Także dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że chociaż trochę koszulki są mokre. Jeśli nie, no to znaczy, że jesteście super świetnie wyćwiczeni i proponuję zostać ze mną dłużej, żeby można było poczuć ten pot na czole za kilka kolejnych tygodni. Jeśli podczas dzisiejszego treningu któreś ćwiczenie sprawiało Ci problem, było za długie, za trudne, nie poddawaj się, pisz śmiało, jeśli mogę w czymś pomóc, znajdziemy jakiś wspólny zamiennik, a jeśli wszystko było super, hiper, mega i się podobało, to bardzo proszę o komentarz. Jest to nowa seria, więc chciałbym znać odzew, czy się podoba, czy się nie podoba, czy warto ją kontynuować i zostawienie lajka i subskrypcji z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robisz. Bardzo dziękuję i życzę miłego weekendu. Cześć!